Tuner stereofoniczny marki Sony, model ST550ES. Trafił do mnie na strojenie, na przegląd i na naprawę podtrzymania pamięci, gdyż właściciel zwraca uwagę, że to podtrzymanie nie działa albo nie działa zbyt długo i resetują się nastawy po jakimś tam czasie. Także przyjrzymy się podtrzymaniu pamięci, układowi podtrzymania pamięci i zestroimy sobie cały tor odbiorczy tunera, tak aby osiągnąć jak najlepsze parametry. W tym momencie tuner jest sprawny. Parametry odbioru, właściwie nie odbioru, tylko parametry jakościowe sygnału. Bardzo dobre. 700, przepraszam. 8 właściwie, lewy kanał, prawy 5. Dynamika jak widać troszeczkę w kanale prawym lepsza, niewiele, 3 dB, także coś tam będzie można poprawić. Ok. Tunerek w ładnym stanie, jeśli chodzi o panel przedni, nieporysowany, niezniszczony. Ja rozkręcam obudowę, zdejmuję panel, ponieważ żeby się dostać do funkcji podtrzymania pamięci, musimy rozebrać cały panel przedni. Tutaj mamy kondensator do podtrzymania pamięci. Sprawdzimy jego pojemność, wymienimy na nowy i przetestujemy sobie, jak długo trzyma podtrzymanie pamięci. I tuner już po strojeniu. Panel przedni musimy rozebrać, żeby wymienić ten kondensator od podtrzymania pamięci. W tym momencie mierzę na nim napięcie. Układ ładowania, doładowywania działa, jest sprawny, a w teście czasowym, czyli zostawię na jakieś, myślę, wyłączony 2 doby i sprawdzę wtedy napięcie na tym kondensatorze, ale to pomalutku. Wymyłem również filtr, wypolerowałem szybkę, żeby tutaj była taka dość ostra rysa. Może jeszcze poprawię raz i powinno być ok. Przy okazji wyczyściłem wyświetlacz oraz filtr, panel. I zobaczmy sobie teraz pomiar zniekształceń. Aha. Napięcie jak widać utrzymuje się ładnie na tym kondensatorze, ono nie spada jakoś szybko. Także myślę, że to była usterka nietrzymania pamięci. Przyczyna. Dobra, i zobaczmy sobie zniekształcenia. Jak widać udało się zjechać dość fajnie ze zniekształceniami. To jest 1/10 niecała kanał lewy, 15 tysięcznych, przepraszam, kanał prawy, SNR powyżej 70 dB, 72 właściwie decybele, kanał lewy, 71,5 kanał prawy, także dość ostro w górę. Z SNR-em to chyba gdzieś ponad 10 dB, około 10 dB zyskaliśmy. Przypomnę, że to ma duże znaczenie na szum, odstęp sygnału od szumu, także tylko mogły parametry ulec polepszeniu. Dobra. Środek czysty. Także jeszcze tylko opędzelkuję i można składać i testować właśnie podtrzymanie pamięci. Sprawdzę napięcie po dobie, po dwóch, jakie jest napięcie na tym kondensatorze i tyle. Taki szybki film. Podobny egzemplarz, może nie podobny, ale model taki sam już kiedyś gościł u mnie na warsztacie. Jednak tam był, a właściwie mam problem z podtrzymaniem pamięci, gdyż delikatnie tam się ten kondensator rozładowuje przez procesor. Coś jest jednak uszkodzone w tamtym egzemplarzu i dochodzi do rozładowania tego kondensatora. Tutaj widzę, że sytuacja jest zupełnie odmienna i powinno to teraz działać. I minęło kilka dni, tunerek sobie stał. Zająłem się po prostu w tym czasie innym sprzętem, również Sony, a w tym czasie tunerek sobie stał, więc miałem okazję do przetestowania, czy podtrzymanie pamięci działa i po około, 6 dni minęło. Napięcie na kondensatorze podtrzymującym pamięć nadal wysokie. Pamięć podtrzymana, więc uważam, że naprawa podtrzymania pamięci powiodła się. I tak jeszcze po kilku dniach po wygrzaniu tunera takie mamy parametry. Tak, jeszcze raz skontrolujemy sobie, żeby było coś widać tylko. Jak widzicie, poniżej 200 zniekształcenia SNR, 70 dB, także bardzo fajny wynik. I tyle. I kończymy na tym pracę nad tym tunerkiem. Pozdrawiam Was wszystkich
To był taki szybciutki odcineczek. Już gościł kiedyś taki tunerek, to jest kolejny od jednego właściciela, który już skorzystał kiedyś z moich usług, przysłał kolejny tuner. Także chyba zadowolony. Ja się również cieszę. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wszystkie komentarze. I za to, że po prostu oglądacie. To wszystko. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć.